Witam serdecznie. Nazwać samochód obiektywnie pięknym to dosyć odważne stwierdzenie, bo jak się mówi, o gustach się nie dyskutuje. Jedni wolą modernistyczne nadwozie Lexusów, inni klasyczne nadwozia na przykład Audi. Jest jednak jedna marka, której styl można nazwać Modern Classic. Czyli z jednej strony, patrząc na detale, widzimy bardzo dużo nowoczesnych elementów, z drugiej strony każda, nawet niezaznajomiona z tematem osoba z daleka pozna, że to jest Mercedes. No właśnie. Mercedesa klasy E testowaliśmy już dla Was w różnych wersjach, można powiedzieć, że skrajnych, od 2-litrowego diesla do topowej wersji E63S w jej naturalnym środowisku, czyli na torze. Czas na przetestowanie wersji pośredniej w nadwoziu, które, no właśnie, czy obiektywnie nie można powiedzieć, że to jest piękne? Zapraszam do testu E400 w wersji Coupe. Decydując się na odmianę E400 Coupe Formatic, możemy oczekiwać godnego wyglądu już w standardzie. Felgi to co najmniej 5-ramienne 18, fabrycznie przyciemniane tylne szyby i tak dalej. Linie klasy E-Coupe to sportowa klasyka w najlepszym wydaniu. Płynnie opadające linie dachu, niewiele przetłoczeń, a jeśli już o nich mówimy, to zwróćcie uwagę, jak bardzo są subtelne. Również obramowanie szyb jest poprowadzone regularnie po łuku. Żadnej ekstrawagancji, czysta elegancja. Tył samochodu jest równie oszczędny. Zwróćcie uwagę choćby na klapę bagażnika. Jest ukształtowana w taki sposób, że naturalnie tworzy coś w rodzaju spoilerka. Nie ma potrzeby dokładania tu do tego ascetycznego wręcz nadwozie żadnych zbędnych elementów. Wszystko tu wygląda zupełnie naturalnie. Popatrzcie na chromowane końcówki układu wydechowego, oczywiście zintegrowane ze zderzakiem. To też wszystko tworzy jedną spójną całość. Jednak najbardziej rozpoznawalnym elementem tyłu jest oczywiście kształt kloszy tylnych lamp. Przypomina on zarówno większego brata, czyli S-Coupe, jak i mniejszego brata, czyli model C w wersji Coupe. Cały kokpit i zegary E-klasy znacie już z poprzednich naszych testów, więc tu nie będziemy się powtarzać. Można by co najwyżej dodać, że ten widescreen cockpit, czyli te dwa wielkie ekrany, które są przed kierowcą i na środku, to jest oczywiście opcja, bo w podstawowej wersji znajdziemy analogowe zegary, dla niektórych to nawet lepsze. Zaznaczę tylko, że w środku można poznać, że siedzimy w wersji Coupe, dlatego że spójrzcie na te nawiewy. Ich kształt przypomina trochę, nie wiem, turbiny samolotów i to jest właśnie wyróżnik wersji Coupe względem chociażby wersji sedan. Standardem są również kubełkowe fotele. To prawda, skórzane obicia wymagają dopłaty, ale raczej ciężko będzie wyobrazić sobie ten samochód z materiałową tapicerką. Jak chyba w każdym coupé mamy tu też bezramkowe szyby drzwi. Projektanci zadbali też o to, żeby sięganie po pas bezpieczeństwa nie było uciążliwe, instalując elektryczny podajnik. Warto też zwrócić uwagę na to, że mimo że jedziemy coupé, samochodem ekstrawaganckim, samochodem, który o praktyczności za wiele nie musi wiedzieć, poniekąd tak jest, z tyłu brakuje nam drzwi, troszkę mniej miejsca nad głową i tak dalej, mniejszy bagażnik, trudniej do niego coś włożyć typu wielka walizka, ale jednak wywodzi się ten samochód z praktycznej klasy E, co oznacza, że przynajmniej to, co otacza kierowcę, jest niezwykle praktyczne. Mówię o wielkości schowków, niby trywialna rzecz, ale popatrzcie, tu naprawdę da się sporo upchnąć. W podłokietniku jest naprawdę dużo miejsca. Warto też spojrzeć na drzwi, a dokładnie na kieszenie w drzwiach. To też jest bardzo pojemna kieszeń, jak również tu miejsce przed pasażerem, może już nie tak imponujące, ale mimo wszystko jeszcze tam jest miejsce na dołożenie czegoś innego. Przypominam sobie test niedawny A8. Mimo że samochód był o rozmiar większy, wydaje mi się, że wokół kierowcy aż tak dużo litrów pojemności tych mniejszych schowków nie było. Test dwulitrowca w E-klasie już robiliśmy, ale w wersji Coupe zrobimy go jeszcze raz, dlatego że dach jest poprowadzony nieco niżej, a więc kierowca będzie miał trochę mniej miejsca nad głową. Na początek podziwiajmy jednak brak słupka B.
Piękny gadżet. Fotel regulujemy oczywiście elektrycznie. Tutaj na dole znajdziemy tylko regulację odcinka lędźwiowego w 2 osiach. Cała reszta, jak to zwykle w Mercedesie, na drzwiach. Widzicie tutaj mnóstwo różnych ustawień. Nawet wysokość zagłówka regulujemy elektrycznie. Również ogrzewanie, wentylację, sterowanie prawym fotelem z tego miejsca. Wszystko jak w Mercedesie. Regulujemy również kolumny kierownicy elektrycznie. Zakres regulacji jest wystarczający, a więc bez problemu zajmujemy miejsce zgodnie ze sztuką, ale najważniejsze to jest miejsce nad głową, mimo że w tym samochodzie mamy tu okno dachowe, które zajmuje naprawdę sporo miejsca. Popatrzcie, to jest tyle. To jednak ja tutaj bez problemu mieszczę się i nad głową nie mam już wolnej przestrzeni, ale też tej podsufitki nie dotykam. Najciekawsze będzie oczywiście za chwilę z tyłu, a więc zgodnie ze sztuką zajmujemy miejsce i próbujemy wskoczyć na 2 miejsca z tyłu. Znaczy nie naraz. 2, bo to jest samochód 4-osobowy. Fotel bardzo posłusznie odjechał do przodu. Odjechał naprawdę bardzo daleko. Zabawne jest obserwowanie tego, jak elektrycznie regulowany zagłówek automatycznie się chowa, żeby tutaj ominąć wszelkie przeszkody na podsufitce. Wszystko tu jest odpowiednio przemyślane. No i tak. Zobaczymy, co zrobi nasz fotel. Właśnie dojechał i właśnie się wycofał. Proszę bardzo, wycofał się do przodu. Taki oto sprytny fotel. Miejsca nie brakuje. Nie wiem, ile teraz zostało dla dwumetrowca. Musiałbym zrobić w ten sposób, chyba że przesunę go do przodu, a następnie spróbuję się tak poskładać, żeby nie przeszkadzać mu w tym powrocie. No nie, teraz to on zapamiętał, że ja tu siedzę. No mądra technika, tylko jak ja teraz zmierzę tego dwumetrowca za dwumetrowcem? Chyba musimy zacząć jeszcze raz. No dobrze, i to jest wersja dwumetrowiec za dwumetrowcem. I muszę powiedzieć, że dramatu nie ma. Miejsca pod fotelem jest naprawdę sporo. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, ale tam nawet jest ta przestrzeń podświetlana, więc mogę sobie podziwiać jeszcze swoje buty, że one tam jeszcze się mieszczą, a to są duże zimowe buty, więc naprawdę jest dobrze. Nawet nad głową ja prawie się mieszczę. No nie mogę się całkiem wyprostować, ale trzeba przyznać, że do takiego siedzenia, takiego rozpartego na przykład w zupełności by wystarczyło. Jestem szczerze zadziwiony ilością miejsca, która tutaj jest z tyłu. Dwumetrowiec to jest dwumetrowca, oczywiście oblany, ale niewiele brakowało. Jak wspomniałem, trzecia osoba z tyłu nie jest przewidziana, więc ten środkowy tunel naprawdę wielki, nikogo tu nie przestraszy, nikomu nie będzie przeszkadzał. Mamy tu regulację temperatury, mamy tu nawiewy, więc podstawowe wyposażenie owszem jest. Oprócz tego mamy coś w rodzaju takiego schowka, nie wiem na co. Oprócz tego miejsca na kubki też nie zabrakło. I tak się zastanawiam, czy tutaj coś możemy jeszcze mieć. Nie, to jest tylko do przeważenia jakichś dłuższych przedmiotów. Oprócz tego, chyba schowki się właśnie skończyły. Tu jest coś w rodzaju schowka, w sumie też nie wiadomo na co. Najbardziej egzotycznym, dziwnym, niezrozumiałym i naprawdę nie na miejscu elementem wyposażenia tego samochodu są mocowania ISOFIX. Bo jeśli ktoś kupuje E-klasę w wersji coupé, to chyba nie po to, żeby wozić z tyłu foteliki. Tak czy inaczej mocowanie jest, możliwość jest. Gdyby ktoś kiedyś chciał i potrzebował, to taką możliwość ma. Mocowania są bardzo blisko tu, więc z łatwością fotelik zamontujemy. Tylko po co? Wydawało mi się, że omawianie bagażnika w nadwoziu coupé to jak, nie wiem, prezentacja skutera śnieżnego w Afryce. Nic podobnego. Ten samochód wywodzi się z mega praktycznej E-klasy. A więc tak, w bagażniku znajdziemy już teraz 425 litrów pojemności. To jest naprawdę sporo. Pod podłogą tego coupé znajdziemy jeszcze całkiem sporo przestrzeni. Możemy tam pod podłogą całkiem sporo, jak widać, przewieźć. Oprócz tego widzimy tu bardzo praktyczne haczyki, prawda? Jest. Oprócz tego możemy, jak widzieliście, jak siedziałem w środku, możemy złożyć środkową część oparcia tylnej kanapy i w ten sposób, pokażę tym, to się przyda.
ten fragment i możemy przewieźć narty, ale jakby tego było mało, możemy odblokować raz, odblokować dwa i ponownie się przydaje ta zmiotka. Zrobimy raz, dwa ruchy i mamy piękną przestrzeń ładunkową. Oczywiście o tym, że jest to coupé, wciąż pamiętamy, kiedy próbujemy z tej pięknej przestrzeni skorzystać, ponieważ otwór załadunkowy jest bardzo mały, wąski, niewygodny, z wysokim progiem załadunku i tak dalej. Nie będziemy nawet tego mierzyć metrówką, bo pewnie nikt tego nie będzie chciał oglądać, nie po to się kupuje coupé. Tak czy inaczej, pochodzenie, rodowód tego samochodu pokazuje, że jakby się nawet nie robiło niepraktyczne auto, to i tak jak się robi na bazie E-klasy, wyjdzie i tak całkiem nieźle. Pod maską całkiem spory wybór i zacznę od tych opcji zupełnie moim zdaniem do coupé niepasujących, czyli opcji z napędem wysokoprężnym. 4-cylindrowa, 2-litrowa jednostka daje 194 konie, jest dostępna z napędem na tył lub z napędem na 4 koła. Mocniejsza wersja z silnikiem diesla to jest V6, 3 litry i 258 koni mechanicznych. No i wreszcie benzyny. Benzyny mamy do wyboru w sumie 2 silniki, ale 4 wersje mocy, a więc 2-litrówka 4-cylindrowa może mieć albo 184 konie, albo 245, albo też, uwaga, 299 koni. I wreszcie topowa wersja, którą testujemy dzisiaj, czyli 3-litrowa V6, która daje 333 konie mechaniczne i 480 Nm momentu obrotowego. To wszystko w połączeniu z napędem na 4 koła i automatyczną skrzynią biegów pozwala rozpędzić ten samochód do setki w 5,3 sekundy. Sprawdziliśmy to dla Was. Zapraszam do filmu z pomiarem przyspieszenia. Maksymalna prędkość, ograniczona oczywiście elektronicznie, to 250 km na godzinę i może od razu powiem o cenach. Podstawowa wersja, czyli 184-konny silnik benzynowy, kosztuje niewiele ponad 200 000 złotych, natomiast topowa, testowana przez nas, to już 320 000 złotych. Zacznijmy od tego, że bardzo się cieszę, że E-klasa jest sobą. Poprzednia generacja klasy E-Coupé, mówię o coupé, miała pewien bug w systemie. Polegało to na tym, że została zbudowana na klasie C. A więc mimo, że segmentowo rzecz biorąc powinna była konkurować, no nie wiem, nawet może i z 6 BMW, to jednak nie miało do tego żadnej predyspozycji. Ani od strony rodowodu, ani też od strony wymiarów. No i teraz przyszła nowa generacja klasy E i wszystko się ustabilizowało. Jak zobaczyłem E-klasę, to już wiedziałem, że tak, to będzie właściwy samochód na właściwym miejscu, ale dopiero kiedy przejechałem się E-klasą, to poczułem, co tutaj się dzieje. Oczywiście jest to samochód, który możemy sobie w jakiś sposób wyobrazić, ale zestrojenie tego samochodu, możliwości, które daje ten samochód, ale też możliwości, których ten samochód nie daje zupełnie świadomie, w pełni pokazują, że Niemcy naprawdę potraktowali ten samochód jako taki sposób na wykrojenie sobie z klientów bardzo dokładnego segmentu, który powinien się tym samochodem interesować. Okroili to maksymalnie, zawęzili tę grupę do takiej grupy naprawdę idealnych klientów na ten samochód, a następnie zrobili z tego samochodu wszystko, żeby w 100% zaspokoić oczekiwania tej bardzo wąskiej grupy. Co mam na myśli? Mimo że ten samochód ma mnóstwo mocy, jadę teraz autem, które ma V6, 333 konie, który ma pneumatyczne zawieszenie, który jest absolutnie, totalnie topową wersją. Wciskam mocno gaz. Jestem w trybie sport, przypomnę. Nie przypomnę, tylko mówię. Jestem w trybie sport. Brzmi świetnie, ale nie za głośno. Zbiera się sprawnie, ale nie szarpie, nie strzela mnie w plecy, nie wyrywa mi, nie przewraca tutaj zawartości samochodu. Płynnie. Nawet w trybie sport ja wciąż nie wiem, czy ta droga była ostatnio remontowana, czy nie. Nawet w trybie sport ja prowadzę ten samochód, nie muszę jakoś walczyć z kierownicą, obracać, nie robi się taka zbyt ciężka w jakiś sztuczny sposób. Wciąż w trybie sport prowadzę ten samochód lekko, łatwo, przyjemnie, luksusowo, komfortowo. Co dopiero, kiedy przejdziemy w tryb komfort. Piękna,
kanapa. Zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Ten samochód w ogóle nie jest dostępny w wersji AMG. I to nie jest przypadek, to nie jest, że ktoś postanowił oszczędzić, tylko to jest jeszcze jeden sposób na to, aby powiedzieć: panowie, chcecie coś bardzo szybkiego, sportowego, tam jest E-klasa w wersji AMG, 63, tam jest C-klasa w wersji AMG, zostawcie w spokoju, jeśli wsiadacie do tego samochodu i nie jesteście zadowoleni siadąc w najnowszej wersji, najmocniejszej wersji z efektów po naciśnięciu gazu, to siedzicie w niewłaściwym samochodzie. Znajdźcie sobie inny model z naszej gamy. I w ten sposób, nie spełniając oczekiwań ludzi, których oni nie chcą w tym samochodzie, mogli się skupić na oczekiwaniach ludzi, którym ten samochód będzie akurat idealnie odpowiadał, tak? Czyli właśnie tych ludzi, którzy chcą konsumować swój etap życiowy. Ten samochód jest tak fantastycznie skrojony pod taką właśnie osobę, która choć chce mieć szybki samochód, sprawny samochód, to jednak na drodze, to prawda, odpowiednio dynamiczny, to jednak nie będzie szarpana na każdym zakręcie, które nie zostanie wytrzęsione na każdej najmniejszej dziurze. No, bajka. Ja bym powiedział, że ten samochód jest takim doktoratem z psychologii klienta, a następnie z tego, jak ten portret psychologiczny potencjalnego klienta przetworzyć na jego odpowiednik, jakby odlany z gipsu, który się po prostu przykłada do niego i pasuje. I to jest dokładnie samochód, którym jadę. Jeśli ktoś jest na takim etapie, szkoda, że ja nie jestem jeszcze na takim etapie, że nie potrzebuję wozić dzieci. Nie, no nie mam nic przeciwko dzieciom, tak. Ale szalenie mi się ten samochód podoba, tylko że no, jestem może jeszcze troszeczkę na niego za młody. Ale jak już wiem, Mercedes mnie za to zdanie zaszczeli, ale jak już będę miał jeszcze z 10 lat na karku i uznam, że już nie wożę dzieci na tylnej kanapie i mam odpowiednie auto do wożenia szaf, to może sobie taki sprawię. A w ramach podsumowania chciałbym opowiedzieć o konkurencji dla tego samochodu, a właściwie o braku konkurencji. No, popatrzcie sami. Mamy na rynku albo większe coupé, takie jak, nie wiem, klasa S coupé, albo trochę mniejsze od tego samochodu. Na przykład Lexus RC, Infiniti Q60, Audi A5, czy nawet klasa C w wersji coupé. W tym samym segmencie, nie mówię o rozmiarach, bo wymienione przed chwilą samochody nawet są zbliżone, ale w tym samym segmencie mamy na dobrą sprawę tylko serię 6 z BMW. Z tym, że to jest o wiele starszy samochód, ma też mocniejsze silniki, co sprawia, że jego cena jest na trochę innym poziomie, a więc można by powiedzieć, że mamy tutaj takiego rodzynka, który takiej bezpośredniej konkurencji wcale nie ma, co stawia go w wyśmienitej rynkowej pozycji. Czy to oznacza, że ten samochód znajdziemy niedługo na każdym rogu? Mam nadzieję, że nie, bo jak wspominałem we wrażeniach z jazdy, w tym aucie chodzi o ekskluzywność, a ekskluzywne auta nie mogą być zbyt często widywane na ulicy.